Witajcie kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was coś wyjątkowego, a mianowicie haul obuwniczy. Będzie to pierwszy tego typu haul na moim kanale, także znowu robię coś po raz pierwszy. Jestem bardzo ciekawa, czy tego typu materiał przypadnie Wam do gustu. Ci z Was, którzy obserwują mnie w mediach społecznościowych, wiedzą, że w ostatnim czasie kupiłam sobie sporo butów. Także dzisiaj opowiem Wam aż o, uwaga, 13 parach butów, które znalazły się w mojej kolekcji i za które to w sumie zapłaciłam ponad 20 000 złotych, ale myślę, że już wszyscy o tym doskonale wiedzą, ponieważ przeczytaliście tytuł tego filmu. Także tak, to nie są buty, które, żeby było jasne, ja otrzymałam od kogoś w prezencie, od jakiejś firmy, albo nie wiem, ktoś mi zapłacił za reklamę, tylko po prostu to są buty, które ja sobie sama wybrałam i za które sama zapłaciłam. Wśród tych 13 par butów znajdują się zarówno buty przeznaczone do używania latem, jak również szpilki i są to buty różnych marek, począwszy od tych tańszych, a skończywszy na takich stricte luksusowych. I w związku z tym, że tych butów jest aż tyle, spodziewam się, że film będzie bardzo długi, ponieważ mam Wam parę rzeczy do opowiedzenia na ich temat. Także moje drogie panie, gorąco Was zachęcam do tego, żebyście nalały sobie kieliszek ulubionego wina albo zrobili sobie kawę lub herbatę, wygodnie rozsiadły się w swoich fotelach lub też na kanapach, ponieważ mój monolog dzisiejszy trochę potrwa. Coś, co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć tytułem wstępu, to to, że mimo tego, że ja noszę rozmiar buta 39, to buty, które Wam dzisiaj pokażę, będą miały różne rozmiary, począwszy od 38,5, bo połówki, jak wiemy, również istnieją, aż do rozmiaru 40. Co ciekawe, chyba mam teraz jedyne buty w tym rozmiarze. Natomiast coś, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to, że wszystkie buty znajdują się cały czas w sprzedaży, także jeśli jakieś Wam się spodobają, to jest duża szansa, że uda Wam się kupić jeszcze jakieś w Waszym rozmiarze. Dobrze, to tyle tytułem wstępu, a teraz pozwólcie, że przejdę do meritum. Trochę się zastanawiałam nad tym, jak ten temat ugryźć, w jaki sposób przedstawić Wam te buty i ostatecznie stwierdziłam, że moim kluczem w opowiadaniu o nich będzie cena. Także zacznę od najtańszych butów, jakie sobie kupiłam, a skończę na tych, które kosztowały najwięcej. Pierwszą parą butów, jakie chciałabym Wam dzisiaj pokazać, są te oto japonki, które prezentują się następująco. Jak widzicie, to nie są takie typowe japonki na plażę, może będę pokazywać jednego buta, które tutaj z tyłu nic nie mają i są plastikowe i idealnie sprawdzają się w piasku, że tak powiem. Tylko to są takie buty, które idealnie sprawdzą się na przykład do noszenia po mieście, oczywiście porą letnią, zakładając je do spodni, sukienek, różnych takich stricte właśnie letnich stylizacji. I ja te buty, słuchajcie, po raz pierwszy zobaczyłam we Van Graffie, w Złotych Tarasach i kupiłabym je od razu, gdyby nie fakt, że nie było niestety mojego rozmiaru. I tamte buty były w kolorze granatowym, bo te są, jak widzicie, w kolorze szarym. I dowiedziałam się, że istnieje butik, bo wcześniej tego nie wiedziałam, w Galerii Mokotów właśnie Tomiego Hilfigera, więc pojechałam do tego butiku i tam na miejscu udało mi się znaleźć właśnie te buty w moim rozmiarze, ale w innym kolorze. Ponieważ okazało się na miejscu, że one zostały wyprodukowane w ogóle w 3 wersjach, czyli w brązowej, w granatowej właśnie i w takiej szaro-białej. I ja zdecydowałam się właśnie na tę kolorystykę. I jeżeli chodzi o wygląd tych butów, to zacznę może od podeszwy, która jest, słuchajcie, gumowa, natomiast buty same w sobie są skórzane, posiadają złote elementy, tutaj taką dookoła buta złotą obwódkę, złoty logotyp na samym środku, z boku elementy oraz zapięcie jest również w kolorze złotym. Te elementy tutaj, które się zapinają, są skórzane. I to zapięcie jest regulowane, co uważam, że jest dużym plusem właśnie tych japonek. I tak jak już pewnie zdążyliście zauważyć, mamy tutaj kawałek materiału w kolorze i stylistyce właśnie bardzo charakterystycznej dla marki Tommy Hilfiger. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest rozmiar 39 i one kosztują, bo w dalszym ciągu są w sprzedaży, tak jak wcześniej wspomniałam, 399 zł.
Ale słuchajcie, widziałam je też na Zalando, to znaczy o tym, że one są na Zalando, zorientowałam się, jak już je kupiłam właśnie w Galerii Mokotów. I na Zalando one są w tej chwili przecenione i kosztują, muszę sobie tutaj spojrzeć, ponieważ zanotowałam, 329 zł. I jeżeli chodzi o japonki, to są to jak na razie jedyne japonki, jakie kupiłam w ogóle w tym roku. Zastanawiałam się jeszcze nad japonkami marki Michael Kors. Po prostu poszłam w pewnym momencie do butiku Michaela Korsa w Galerii Mokotów, który powiedzmy, że sąsiaduje z butikiem Tommy'ego Hilfigera, i tam zobaczyłam kilka interesujących mnie par. Natomiast ostatecznie ich nie kupiłam, dlatego że Janusz mnie do tego zniechęcił. Powiedział, po co, nie kupuj tych butów, kup sobie tutaj kilka par właśnie Tommy'ego Hilfigera, i tak też właśnie zrobiłam. Także japonki, para butów numer 1. A teraz pokażę Wam drugie buty. Wszystkie są na razie zapakowane tutaj w te kartonowe opakowania, ale zamierzam się ich pozbyć. To są, słuchajcie, sandały. Sandały na koturnie, proszę bardzo, w kolorze czerwonym, które zwróciły moją uwagę po pierwsze dlatego, że mają te koturny wykonane z korka, także one są bardzo, bardzo lekkie dzięki temu. I oczywiście, słuchajcie, kolorystyka. Jak wiecie, ja uwielbiam kolor czerwony, mam dużo rzeczy w tym kolorze, często używam pomadki w tym kolorze, lakierów do paznokci itd., także musiałam mieć te buty. I one, słuchajcie, znowu, też mają plastikową, znaczy co ja mówię plastikową, taką gumową podeszwę. I tutaj mamy skórę, a z tyłu jest jeszcze logotyp taki malutki Tommy Hilfiger. Znowu zapinają się tutaj na wysokości kostki, ten pasek jest regulowany i ta tutaj sprzączka jest w kolorze złotym, także to jeśli chodzi o szczegóły dotyczące tych butów. One są bardzo wygodne, ja już je miałam kilka razy na sobie, pokazywałam się w nich w kilku stylizacjach. Myślę, że w opisie pod filmem zamieszczę linki do tych zdjęć, które zamieściłam na Instagramie, żebyście się mogli tym butom w stylizacjach bliżej przyjrzeć. Natomiast nie powiedziałam jeszcze, w jakim one są rozmiarze. Znowu rozmiar 39 i kosztują 449 zł. I jeśli się nie mylę, są dostępne jeszcze w wersji granatowej, ale można je kupić chyba tylko na stronie amerykańskiej Tommy'ego Hilfigera. Także cały czas są oczywiście w sprzedaży, także polecam, ponieważ już sprawdziłam i są naprawdę bardzo dobre. Oprócz tych sandałów w kolorze czerwonym kupiłam również sandały w kolorze granatowym. I znowu, słuchajcie, kolejne pudełko. Słuchajcie, te pudełka zajmują u mnie tyle miejsca, że ja się tak cieszę, że już w końcu robię tego haula dla Was, ponieważ jak tylko skończę nagrywać, to wszystkie te pudełka powyrzucam, ponieważ naprawdę mnie tak irytują, ale dobrze, na potrzeby filmu znowu je zapakowałam. Także, bo wracając do tematu, kolejna para butów to są kolejne sandały i znowu są to sandały na koturnie i tym razem są to sandały w kolorze granatowym. Prezentują się następująco, proszę bardzo. I już Wam mówię, dlaczego zwróciłam na nie uwagę. Po pierwsze, dlatego, że to są takie typowo letnie buty, a takich właśnie potrzebowałam. Spodobała mi się kolorystyka, właśnie ten ciemny granat. I znowu mamy tutaj podeszwę, tym razem w kolorze, co ja mówię, skórzaną. I w ogóle te buty są skórzane, ponieważ zarówno te paski, jak i to zapięcie znowu na wysokości kostki i znowu regulowane z tym złotym elementem, to też jest skóra. I mam tutaj znowu takie ala korkowe koturny, do których przyklejony jest sznur. Ale coś, co zwróciło moją największą uwagę w tych butach, to oczywiście ta tutaj kokarda, taka wstążka, w kolorystyce znowu granatowo-czerwono-białej, charakterystycznej dla Tommy'ego Hilfigera. I ja nie widziałam takiego gadżetu w innych butach i to przykuło właśnie moją uwagę. Bardzo mi się spodobało. Co ciekawe, słuchajcie, możemy sobie to rozwiązać. To nie jest tutaj przymocowane, przyklejone czy też przywiązane na stałe. Odczepić to możemy. Także możemy sobie tutaj w ogóle tej wstążki nie stosować. Możemy ją zawiązać na kokardę, możemy ją wymienić na inną i możemy w końcu obwiązać ją wokół kostki.
także niekoniecznie nosić ją z tyłu. I jeżeli chodzi o rozmiar tych butów, słuchajcie, muszę sobie spojrzeć w moje notatki, bo inaczej bym wszystkiego nie zapamiętała, to one mają rozmiar 39 znowu i ich cena to 549 zł. I jeżeli chodzi jeszcze o wysokość, ponieważ to pewnie Was zainteresuje, tego, nazwijmy to, obcasa, czy też tych koturn, to jest to 12 cm. I względem tych pierwszych butów czerwonych, sandałów, one są wyższe o 2 cm. Także granatowe mają 12 cm wysokości, a te czerwone 10 cm wysokości. I z tego co zauważyłam, te buty są dostępne jeszcze w innych wersjach, pozbawionych tej wstążki, mają troszeczkę zmienione na przykład podeszwy, także myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś miłego, jeśli chodzi akurat o ten model butów. I teraz ostatnie buty Tommy'ego Hilfigera, jakie kupiłam, bo kupiłam w sumie 4 pary. To są buty z kolekcji Gigi Hadid dla Tommy'ego Hilfigera. I powiem Wam historię, jaka się z tymi butami wiąże. Otóż to są takie buty, na które ja sama nigdy nie zwróciłabym uwagi i nigdy bym ich nie kupiła, gdyby nie Janusz, który jak tylko zobaczył te buty, to stwierdził, że muszę je mieć, ponieważ ja mam taki, wiecie, klasyczny, bardziej poważny styl i Janusz stwierdził, że trzeba mnie jakoś odmłodzić i bardzo, bardzo, słuchajcie, nalegał, żebym kupiła te właśnie buty, więc w końcu się przemogłam i mówię, no dobrze, zrobię to dla Ciebie, także to będzie taki wyjątek i już Wam mówię, o jakie buty chodzi. Otóż chodzi, moi drodzy, o te oto kolorowe buty w paski, które część z Was już widziała w stylizacji na Instagramie. Znowu zdjęcie podlinkuję w opisie pod filmem. Tak prezentują się z profilu. I słuchajcie, jak ja zobaczyłam po raz pierwszy te buty, to pomyślałam sobie tak: o nie, tych ortopedycznych butów to ja na 100% sobie nie kupię. Bo one mi się tak nie podobały. Słuchajcie, w ogóle nie podoba mi się ta podeszwa. To jest taka platforma, tak bym to określiła. Nigdy takich butów wcześniej nie miałam i myślę, że długo jeszcze nie będę mieć kolejnych. To będą jak na razie jedyne w mojej kolekcji. Ale jak widzicie, one są kolorowe, są dziewczęce, mają paski, czyli motyw taki charakterystyczny dla lata. Podeszwa gumowa i środek skórzany, ale tutaj te elementy kolorowe są wykonane z bawełny. I tutaj to zapięcie jest o tyle charakterystyczne, że należy je obwiązać wokół kostki. Mamy tutaj specjalną taką grubą sznurówkę w kolorze czerwonym. I wyobraźcie sobie, że odkryłam to dopiero przygotowując się do dzisiejszego haula, że w opakowaniu z tymi butami była tutaj taka koperta, w której to znalazłam te same sznurówki, ale w kolorze żółtym. Także uważam, że to jest bardzo ciekawy i fajny pomysł, ponieważ jeśli nam się znudzą czerwone albo coś się z nimi stanie, to będziemy sobie mogły wymienić na właśnie żółte. I do czego jeszcze zmierzam? Chciałam Wam opowiedzieć o tym, czy te buty są wygodne, ponieważ one nie dość, że mi się nie spodobały, to jeszcze uważałam, że one na pewno będą niewygodne. A tutaj się, słuchajcie, okazało, ku mojemu zdziwieniu, że one są bardzo wygodne. Wyglądają topornie, nie każda noga będzie w nich dobrze wyglądać, ale jednak one są, tak jak powiedziałam, leciutkie, bardzo przyjemnie się je nosi. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie nimi zaskoczona, także jeśli to jest Wasz styl, to mogę Wam jak najbardziej te buty polecić. I teraz jeżeli chodzi o wysokość tego obcasa znowu, to tutaj mamy 11 cm, także ze wszystkich butów Tommy'ego Hilfigera najwyższe, 12 cm są te granatowe, a te mają właśnie 11 cm. I jeżeli chodzi o rozmiar, to 39 i ich cena to 599 zł. Dobrze, omówiłam już 4 pary butów Tommy'ego Hilfigera, a teraz nadeszła pora na to, żebym opowiedziała Wam o butach jakiejś innej marki i myślę, że zacznę od Tory Burch. I to jest taka amerykańska marka, która istnieje od kilkunastu lat i ona słynie, ci z Was, którzy ją znają, pewnie o tym wiedzą, ale zakładam, że nie wszyscy,
Przede wszystkim z balerin, na które to naklejony jest z przodu taki duży logotyp i one są zakończone gumką, także są takie wywinięte i to wygląda jak dla mnie obrzydliwie i niezależnie od tego, jak bardzo wygodne byłyby to lub są to buty, ja ich nie chciałabym po prostu mieć w swojej kolekcji, ponieważ dla mnie wyglądają po prostu fatalnie. Jeśli ma być szczera, stylistyka Tory Burch mi ogólnie nie odpowiada, ale na stronie Moliera 2, ponieważ tam wypatrzyłam te buty, bardzo spodobał mi się jeden model i w związku z tym kwestia tego, że to jest taka, nie inna marka, zeszła na dalszy plan, także wybrałam się do butiku Moliera 2. Tam nie było mojego rozmiaru, ale na szczęście na Placu Trzech Krzyży był. I już Wam pokazuję, o jakie buty mi chodzi. Zostały zapakowane w takie oto pudełko i jak w przypadku większości, jeśli nie wszystkich butów marek dostępnych właśnie w tych luksusowych butikach, mają one już woreczek, który jest dołączony właśnie do opakowania. W tym przypadku prezentuje się następująco ze ściągaczem. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o buty, to słuchajcie, ja się w nich zakochałam od pierwszego wejrzenia. Prezentują się następująco. Jak widzicie, biało-granatowa kolorystyka, taka w marynarskie pasy. Świetnie sprawdzi się latem do różnych stylizacji mniej i bardziej oficjalnych. Moim zdaniem są to buty, które zawsze będą wyglądać dobrze, ponieważ każdego lata ten trend jest obecny na ulicach i nie tylko. Jeśli chodzi o to, z czego zostały wykonane te buty, to podeszwa jest gumowa, natomiast same buty zostały wykonane ze skóry, także skórzane są wszystkie te elementy tutaj. Jak widzicie, są to buty zawiązywane. Mają tutaj z przodu takie jakby sznurówki, zakończone troczkami i znowu ze skórzanymi frędzlami. Proszę bardzo. I mają taki dość charakterystyczny, inny od wszystkich przód, ponieważ on jest dość szeroki. Z reguły tego typu sandały właśnie, one są tutaj zwężane, a tutaj jest przód bardzo szeroki, także jeśli Wasze stopy nie lubią ścisku, to myślę, że ten model butów będzie idealny dla Was. Coś, co zauważyłam użytkując te buty, to to, że jednak zawiązanie ich zajmuje sporo czasu. Raz, że przez te troczki nie da się tych sznurówek wysunąć, ponieważ one są szersze niż dziurki, które się tutaj znajdują. A dwa, że trzeba tutaj bardzo manewrować, żeby te sznurówki doprowadzić do takiego stanu, żeby one były równe. Trochę szybciej się je zdejmuje, ale jednak nie są to buty, które zakładamy w ostatniej chwili na kilkanaście sekund przed wyjściem z domu. Trzeba poświęcić jednak na ich założenie trochę więcej czasu. Natomiast ja jestem niesamowicie zadowolona z kupna tych butów. Kupiłam je w rozmiarze 38,5. Tak jak wspominałam wcześniej, mój rozmiar to 39, ale w przypadku tych butów 39 były na mnie za duże, a w związku z tym, że tutaj mamy połówki, to kupiłam sobie właśnie 38,5. Jeżeli chodzi o ich cenę, to one kosztowały 1345 zł, ale teraz są przecenione, także jeśli macie ochotę, to zachęcam oczywiście do kupna tego modelu. Kolejne, szóste już dzisiaj buty, jakie chciałabym Wam pokazać, to sneakersy portugalskiej marki Alameda Turquesa. Marki, która istnieje na rynku od niedawna, a którą to stworzyły matka z córką. I jeśli się nie mylę, to była to jedna z pierwszych lub pierwsza marka, która wprowadziła do sprzedaży te bardzo charakterystyczne i kolorowe buty typu sandały, japonki i ziemianki z pomponami i różnymi frędzlami i ozdobami. Te buty zrobiły prawdziwą furorę i w dalszym ciągu robią na całym świecie. I Alameda Turquesa była właśnie jedną z pierwszych marek, która zaczęła je produkować i później bardzo szybko inne marki zaczęły się nią inspirować bądź też podrabiać te modele. I w tym roku właśnie w asortymencie tej marki pojawiły się inne, bardzo charakterystyczne i przyciągające wzrok buty, czyli sneakersy, które chciałabym Wam teraz pokazać, ale najpierw zaprezentuję może opakowanie. Czarne i białe logo. W środku tutaj mamy przede wszystkim woreczek w jasnym kolorze z napisem Alameda Turquesa i sneakersy. I to są, słuchajcie,
Niesamowicie zwracające uwagę buty. Spójrzcie tylko. Wyglądają super. Jak widzicie, są to buty o charakterze sportowym. One zostały wykonane ze skóry cielęcej w takim jasno-beżowo-brązowym kolorze. Podeszwa jest dość gruba i jest to podeszwa gumowa. Natomiast to, co wyróżnia te buty na tle innych, to to, że mają te ozdoby w postaci frędzli. Jeden tutaj z tyłu, tak sobie zwisa, proszę bardzo. Pozostałe, których jest kilka na języku tutaj. I jeszcze taką dodatkową ozdobą jest przymocowana do sznurówki kokarda, w tym przypadku w kolorze czerwono-białym w kratkę. I to nie jest kokarda, która jest tutaj przymocowana na stałe, można ją zsunąć po tej tutaj sznurówce, zobaczcie. Natomiast to, co ja chciałam powiedzieć Wam o tych butach, to to, że one są niesamowicie komplementogenne. Jeszcze nigdy, słuchajcie, nie zdarzyło mi się tak, żebym dosłownie kilka minut po wyjściu na zewnątrz trafiła na osobę, która by do mnie podeszła, tak jak było w tym przypadku, i powiedziała: masz świetne buty. Posłuchajcie, takie rzeczy nie zdarzają się na co dzień. To było bardzo, bardzo miłe, ale rzeczywiście tak jest, że te buty się niesamowicie wyróżniają. Oczywiście to nie są typowo letnie buty, ale są idealne do noszenia na co dzień, do takich właśnie codziennych stylizacji. Przede wszystkim do jeansów, są bardzo wygodne, chodziłam w nich już. Widziałam też, że na Snapie robiliście mnóstwo screenów, pytaliście o te buty, także ze swojej strony mogę je Wam polecić. One są dostępne jeszcze w kolorze białym i niebieskim bodajże. I tak jak wspominałam, ja je kupiłam w butiku Plac Trzech Krzyży i w rozmiarze, bo to jest ważne i ciekawe zarazem, 40. Te buty są same w sobie duże i byłam pewna, że moim rozmiarem będzie 39 albo 8, ale okazało się, że 40, bo 39 były na mnie za ciasne. I jeżeli chodzi o ich cenę, to kosztowały one 1635 zł. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy, powiedziałabym, na półmetku. Mamy za sobą 6 par butów, a teraz będę Wam opowiadać o 7 parach butów. Tym razem będą to szpilki. Żeby się nie pogubić, postanowiłam podzielić te szpilki w ten sposób, że znowu najpierw opowiem Wam o najtańszych, a na samym końcu o najdroższych. I zacznę od marki Salvatore Ferragamo. To jest marka, odnośnie której Wy wiecie, że ja szukałam i w dalszym ciągu szukam balerin. I tak naprawdę poszłam do Witkaca, ponieważ tam kupiłam te buty głównie z myślą o tym, że kupię baleriny, ale niestety te, które mierzyłam, były bardzo niewygodne już w momencie mierzenia, także zmuszona byłam zrezygnować z tego planu, a bardzo zależało mi na tym, żeby przetestować jakiekolwiek buty tej marki, żeby wyrobić sobie na ich temat własne zdanie. I w rezultacie skończyło się na tym, że kupiłam szpilki. Zostały zapakowane w czerwone, charakterystyczne dla marki opakowanie z napisem Salvatore Ferragamo. W środku, robimy taki znowu mini unboxing, znajduje się taki oto woreczek, znowu jasny, z napisem właśnie marki. I oczywiście moje szpilki. Szpilki proste. Kolor to fuksja, tutaj w kamerze widzę, że są troszeczkę jaśniejsze, ale tak właśnie się prezentują. Także jak widzicie, to jest naprawdę bardzo prosty model, wykonany ze skóry cielęcej. Skórzana jest też podeszwa i one są dostępne w kilku wersjach kolorystycznych. Natomiast ja wybrałam sobie różowe, fuksjowe, bo takich po prostu jeszcze nie miałam. Po prostu bardzo zależało mi na tym, żeby przetestować sobie te buty i szukałam, słuchajcie, tutaj rozmiaru na początku, bo z reguły jest na podeszwie, a w tym przypadku znajduje się w środku. Jest tutaj wypisany taką złotą czcionką i mój rozmiar w tym przypadku to jest 39. A jeżeli chodzi o wysokość szpilki, ponieważ to pewnie będzie Was interesować, to jest to 11 cm. Buty są oczywiście wygodne, inaczej bym ich nie kupiła. I teraz kosztują, ponieważ są przecenione, 1119 zł i 50 groszy. Także jeśli szukacie prostych szpilek, to zachęcam Was do kupna tego modelu, chociaż wiem, że najbardziej charakterystyczne są jednak te szpilki Salvatore Ferragamo i baleriny również,
które mają takie wstążeczki i duży logotyp, aczkolwiek te się do nich nie zaliczają. Kolejne szpilki, jakie sobie kupiłam, to szpilki marki Hugo Boss, o których Wam już wcześniej wspominałam w filmie Haul Hugo Boss. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do niego wyświetli Wam się na górze w proponowanych. Pisałam też o tych szpilkach na swoim blogu i znowu link do tego wpisu zamieszczę w opisie pod filmem. Więc dzisiaj tylko chciałabym pokrótce o nich przypomnieć. Znowu taki mały unboxing, ponieważ w środku też znajdował się woreczek na buty w kolorze czarnym z napisem Hugo Boss i oczywiście szpilki. Szpilki w kolorze granatowym. Przepięknie, słuchajcie, się prezentujące. Może pokażę z bliska. Jak widzicie, znowu są to bardzo proste szpilki, których jedynym elementem ozdobnym jest ta część tutaj z napisem właśnie Hugo Boss w złotym kolorze. Są to szpilki zamszowe w kolorze granatowym. One są dostępne też w kilku innych odcieniach. I są, słuchajcie, niesamowicie wygodne. Dla przypomnienia powiem tylko, że zdecydowałam się na ich zakup po tym, jak spędziłam godzinę w przymierzalni w butiku Hugo Bossa i w związku z tym, że je przetestowałam pod tym kątem i naprawdę się sprawdziły, stwierdziłam, że je sobie kupię i wcale tego nie żałuję. Wysokość obcasa to 9,5 cm, także na pewno się w nich nie zabijemy, jeśli o to chodzi. I znowu rozmiar 39, a ich cena przecenione, bo kupiłam je w momencie, kiedy były już przecenione, to 1160 zł. W ostatnim czasie kupiłam sobie również dwie pary szpilek Jimmy Choo i pierwszymi, które znalazły się w mojej kolekcji, były te oto przepiękne szpilki model Rosa w kolorze czarnym, wykonane z satyny i skóry cielęcej, w których ja zakochałam się, słuchajcie, od pierwszego wejrzenia. Myślę, że za sprawą tego tutaj pompona, który był przypięty do tych butów. Proszę bardzo, tak to wygląda z bliska. I na początku nie byłam do końca przekonana, czy je kupić, do momentu, słuchajcie, kiedy sprzedawca mi powiedział, że te pompony są odpinane. I jak ja to odkryłam, za pośrednictwem tego właśnie sprzedawcy, że to są tak naprawdę klipsy, takie jak, wiecie, przypinane były kiedyś, były takie modne w latach 80. chyba takie klipsy tutaj zamiast kolczyków, przypinało się je do uszu, to stwierdziłam, że to jest rewelacja, słuchajcie, bo te buty same w sobie są niesamowicie eleganckie i kobiece zarazem. Spójrzcie tylko. Są pięknie wyprofilowane, tutaj ta część jest wycięta, z drugiej strony pełna i są też zapinane, tutaj mają właśnie skórzano-satynowy pasek ze złotym elementem, także możemy sobie dopasowywać do grubości naszej nogi, że tak powiem. I te pompony są o tyle świetne, że możemy je przypiąć zarówno z przodu buta, jak i z tyłu. Widziałam, że niektóre kobiety tak robią. I wreszcie możemy je oczywiście odpiąć. Możemy też sobie dokupić jakieś inne, wykonane z innych materiałów. Także uważam, że to jest niesamowicie duży plus tych butów. Są również bardzo, bardzo wygodne i to było już czuć w momencie, kiedy te buty mierzyłam. Jeżeli chodzi o ich rozmiar, to jest 39 i kosztowały 1597 zł i 50 groszy, przy czym to jest cena po przecenie 50%. Normalnie kosztują około 3000 zł. Ja je kupiłam w momencie, kiedy już były przecenione. Wysokość tej szpilki to 10 cm i ja więcej na temat tych szpilek napisałam na swoim blogu. Poświęciłam im odrębny wpis, dlatego że uważam, że są wyjątkowe. Także jeśli jeszcze nie czytałyście tego wpisu, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do niego zamieszczę Wam w opisie pod filmem. I to są też, słuchajcie, buty, w których zakochała się większość moich koleżanek, które tutaj jakiś czas temu przyszły. Ja po prostu przyniosłam tutaj wszystkie pudła z moimi butami, żeby one mogły sobie je pooglądać i poprzymierzać. I te zdecydowanie podbiły serca moich koleżanek do tego stopnia, że Oliwia, pozdrawiam Cię Oliwia z tego miejsca, sama po prostu wybrała się do Witkaca i kupiła sobie dwie pary szpilek, z których też jest bardzo, bardzo zadowolona. Także gorąco Wam polecam ten model. On jest dostępny również w białym kolorze, gdyby Was to interesowało i cały czas oczywiście można je kupić.
I jak już wspomniałam, kupiłam sobie 2 pary szpilek. Pisałam też o tym na blogu, że byłam tak zadowolona i jestem w dalszym ciągu z tych butów, że byłam przekonana, że kupię sobie kolejne i tak też się stało. Kolejne buty tej marki i teraz pozwólcie, że zrobię dla Was taki mini unboxing. Były zamknięte w tym oto jasnym pudełku, tak jak wszystkie buty Jimmy Choo. W środku znajdował się woreczek w białym kolorze z takim szarym napisem i szarym ściągaczem. Także mam już, słuchajcie, całą kolekcję różnych woreczków do butów. I buty, proszę Państwa, tadam, tadam. Tak się prezentują, czyli jak widzicie są czarne, zamszowe, z motywem gwiazdek, także to nie są nadruki, tylko po prostu tutaj te gwiazdki są tak jakby wycięte i one są w kolorze złotym. Trzeba się naprawdę przyjrzeć, żeby odróżnić, znaczy stwierdzić, czy to jest złoto czy srebro, co uważam stanowi plus tych butów. One były tak oryginalne, że stwierdziłam, że muszę je po prostu mieć, ponieważ nigdzie indziej nie widziałam takich butów z gwiazdkami. Moje koleżanki się śmiały, że tak, że buty z gwiazdkami dla gwiazdy. Także tak, oczywiście z przymrużeniem oka. Natomiast, co ciekawe, słuchajcie, one są troszeczkę inaczej wycięte niż te pierwsze szpilki, które sobie kupiłam. Już Wam tutaj to zaprezentuję, ponieważ te są bardziej szpiczaste, a te bardziej, może nie zaokrąglone, ale jakby spłaszczone z przodu, myślę, że to widać. Natomiast od razu jak się je wkłada na stopę, to czuć, że one są bardzo, bardzo wygodne. I co ciekawe, to jest właśnie ten przypadek, o którym mówiłam na początku filmu, że w obrębie jednej marki różne modele mogą mieć różne rozmiary. I tak jak w przypadku tych szpilek z pomponem kupiłam rozmiar 39, bo ten mi pasował, tak w przypadku tych musiałam kupić 38,5, ponieważ 39 były dla mnie po prostu za luźne. Nie powiedziałam Wam jeszcze, jaką wysokość ma obcas. 10 cm i znowu są to buty, które kupiłam w momencie, kiedy były już przecenione o 50%, także zapłaciłam za nie 1334 zł i 50 groszy i one są cały czas w sprzedaży, także wszystkie osoby zainteresowane tym modelem oczywiście zachęcam do kupna, ponieważ uważam, że to są również takie buty, które świetnie się sprawdzą na przykład na imprezach albo różnego rodzaju wyjściach wieczorowych ze znajomymi, koleżankami albo na przykład na randce, zresztą podobne jak te pierwsze z pomponami. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem marki Jimmy Choo, także jeśli szukacie dobrych jakościowo szpilek dla siebie, to bardzo, bardzo tę markę Wam polecam. Moja kolekcja szpilek powiększyła się ostatnio również o kultowy model szpilek Valentino. I w momencie, kiedy je kupowałam, one były zamknięte w tym oto czerwonym pudełku. Nie pokażę Wam woreczków, ponieważ dziwnym zbiegiem okoliczności nie znajdowały się one tutaj w środku, a powinny. Ale machnę na to ręką, ponieważ ja i tak pewnie tych woreczków nie będę używać. Natomiast to, co chciałam Wam powiedzieć o tych butach, to, bo pewnie już większość z Was je widziała w moich mediach społecznościowych. Mam tutaj na myśli ten właśnie model. Proszę bardzo. I jak widzicie, bo już wspomniałam o tym wcześniej, jest to ten kultowy model szpilek z ćwiekami. One są dostępne w różnych wersjach kolorystycznych, w różnych wzorach, z różnymi skórami i też mają różną wysokość obcasa. I teraz tak, mi najbardziej zależało na tej normalnej, powiedzmy, wysokości obcasa, czyli 10 cm, ale niestety w butiku Plac Trzech Krzyży nie było mojego rozmiaru, bo najbardziej podobały mi się szpilki w kolorze takim ciemnoróżowym, fuksjowym, a w związku z tym, że nie było mojego rozmiaru, dlatego zdecydowałam się na odcień fuksjowy w przypadku właśnie Salvatore Ferragamo, bo nie udało mi się kupić Valentino w tym kolorze, a naprawdę bardzo, bardzo zależało mi na tym, żeby w końcu kupić sobie chociaż jedne buty, ten kultowy model, żeby sprawdzić, czy aby na pewno one są tak wygodne, jak wszystkie mi o tym mówicie i mówiłyście, że to są jedne z najwygodniejszych butów, jakie miałyście. I wreszcie, w związku z tym, że nie było takich butów w tym modelu, w rozmiarze, który by mnie interesował, stwierdziłam, że
Okej, dobrze, to kupię sobie ten obcas, którego nigdy nie miałam, to znaczy kupię sobie szpilki z takim obcasem, którego nigdy nie miałam, który powszechnie jest nazywany kaczuszką, na który normalnie pewnie nie zwróciłabym uwagi, ale słuchajcie, zaciekawiło mnie to, że no, nigdy nie miałam szpilek o takiej wysokości i stwierdziłam, że sprawdzę, jak to jest w nich chodzić. I wyobraźcie sobie, że one się świetnie nadają właśnie w tej wersji kaczuszkowatej do noszenia po mieście. I to są jedyne szpilki, w których ja jestem w stanie skakać do zdjęć bez jakby wrażenia czy obawy przed tym, że coś mi się stanie z nogami albo że zrobię sobie krzywdę. Naprawdę gorąco je Wam polecam. Nigdy nie spodziewałabym się, że takie buty mi się spodobają na takim obcasie, ale naprawdę w moim przypadku się sprawdziły. One są wykonane ze skóry, znowu cielęcej. Przód jest lakierowany, a tutaj mamy takie paski dookoła ozdobne w kolorze, powiedziałabym, takiego szarego, brudnego różu z ćwiekami w kolorze złotym i 3 paskami tutaj zapięciami. I to jest o tyle problematyczne, że znowu wydłuża czas zakładania tych butów. I co ciekawe, ja je kupiłam w rozmiarze 38,5 znowu, aczkolwiek podejrzewam, że 39 też by były na mnie dobre. Ale tak, jestem z nich bardzo zadowolona. Pokazywałam się już w nich parokrotnie. Też zdjęcia, które się pojawiły na Instagramie, podlinkuję Wam pod spodem, żebyście mogli sobie zobaczyć. Gorąco je Wam polecam, aczkolwiek muszę powiedzieć o nich 2 rzeczy, jeżeli chodzi o jakość. Po pierwsze, już mi się tutaj rozczapiżył, zobaczcie, obcas. Ale powiedzmy, że to nie jest wina samych butów, ponieważ mamy takie, a nie inne chodniki i wrogiem kobiet i ich fantastycznych szpilek jest kostka brukowa, a ostatnio dużo czasu, powiedzmy, spędziłam na tej kostce brukowej, także też mam tutaj już skórę, która jest delikatna, właśnie uszkodzoną. Także w przypadku takich butów i nie tylko tych, w ogóle takich ze skórzanymi obcasami trzeba na to bardzo uważać. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła bardzo negatywnie, było to, że ja te buty, słuchajcie, założyłam kilka razy i już tutaj widzę startą skórę w tym miejscu. Na pewno to będzie widać na zbliżeniu i muszę powiedzieć, że to mi się nie podoba. Nie wiem, co takiego się wydarzyło, że ta skóra aż tak szybko się tutaj starła, oprócz tego, że ona jest bardzo delikatna. Także z pewnością nie mogę o tych butach powiedzieć, że one są warte swojej ceny. W ogóle znacie mnie, więc wiecie, że tak naprawdę żadne z butów, które dzisiaj Wam pokazuję, ze szczególnym uwzględnieniem tych luksusowych marek, nie są warte swojej ceny. To jest oczywista oczywistość. Wiadomo, za co tutaj płacimy, za markę, marketing itd. Ale tak, to chciałam Wam o tych butach powiedzieć, co oczywiście nie zmienia tego, że bardzo polubiłam te buty i jestem święcie przekonana, że kupię kolejne. Wspomnę jeszcze tylko o tym, że ta kaczuszka w tym przypadku ma rozmiar, w sensie wysokość 6,5 lub 7 cm, w zależności od tego, jak je zmierzymy. I jeżeli chodzi o cenę tych szpilek, to one kosztują 2980 zł. Przedostatnie szpilki, o jakich chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to szpilki kultowe i kultowego projektanta. I mam tutaj na myśli Manolo Blahnika, model szpilek Hangisi. I to są szpilki, które rozreklamowała Carrie Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście. Ja nigdy tego serialu nie oglądałam, ale wiem, że jest mnóstwo kobiet, które go uwielbiają i właśnie w ten sposób między innymi została wylansowana moda właśnie na Manolo Blahnika, ponieważ Carrie Bradshaw je uwielbiała i też w tych szpilkach w modelu Hangisi właśnie wzięła ślub. I jeżeli chodzi o moją historię z tą marką, to powiem Wam szczerze, że ja się nią jakoś nigdy zbytnio nie interesowałam, dlatego że te buty Manola Blahnika wydawały mi się takie kiczowate, ostentacyjne. Mimo że jestem sroczką, to jednak one są często dla mnie zbyt ozdobne. I nie wiem co spowodowało, że stwierdziłam, że pójdę i sobie je kupię. Chyba to, że mam w sobie taką dużą dozę ciekawości
i lubię testować wszystko na własnej skórze, a w tym przypadku na własnych stopach. Także jak wiecie, Manolo Blahnik jest marką, która jest dostępna w Polsce od niedawna. Buty Manolo można kupić w butiku Moliera 2. I ja się tam wybrałam po oficjalnej inauguracji tej marki, właśnie z ciekawości, żeby zobaczyć, co takiego jest w tych butach, że tyle kobiet je uwielbia. I też się o tych butach mówi, że to są jedne z najwygodniejszych szpilek na świecie. Więc udałam się do tego butiku i przymierzyłam sobie kilka różnych par. Zaczęłam od balerin, bo znowu bardzo chciałam kupić baleriny, ale niestety wydawały mi się bardzo niewygodne te, które mierzyłam, także dałam sobie z nimi spokój i zajęłam się szpilkami. Mierzyłam model najbardziej kultowy, czyli w kolorze chabrowym, ale stwierdziłam, że to jednak nie dla mnie. I ostatecznie już Wam mówię, na co się zdecydowałam, ale najpierw mały unboxing, czyli mamy tutaj białe pudełko, szary napis Manolo Blahnik. W środku woreczek, a raczej dwa woreczki, znowu szare z białym napisem. I moje ukochane, zaraz Wam powiem dlaczego ukochane szpilki właśnie Hangisi w kolorze szarym. To są szpilki, które są wykonane z satyny. Podeszwę mają skórzaną, jest to skóra cielęca. I coś, co charakteryzuje akurat ten model, to to, że mają takie duże, rzucające się w oczy zdobienia, wykonane z kryształków Swarowskiego. One są dość ostentacyjne, takie powiedziałabym przeskalowane. To jest taka klamra jakby przyklejona tutaj na stałe. Coś, co jednym się będzie podobać, a innym w ogóle, ale powiem Wam, że pewnie dlatego, że to są kryształki Swarowskiego, to w momencie, kiedy pada na nie światło, to one przepięknie błyszczą, także jest to coś idealnego dla sroczek. Bardzo podoba mi się również ten obcas, a raczej jego zakończenie, ponieważ ta końcówka tutaj jest nieco szersza od samego obcasa, co sprawia, że trudniej z takimi obcasami wpaść w przerwy pomiędzy kostkami brukowymi. Także to też jest in plus. I powiem Wam, że one są niewiarygodnie wygodne. Naprawdę nie spodziewałabym się, że w momencie, kiedy je przymierzę, spędzę w nich kilka godzin na parkiecie, bo tak było na imprezie Semilaka, że mnie w ogóle nie będą boleć, słuchajcie, nogi. Także jestem do tej pory w szoku i dlatego jestem święcie przekonana, że pójdę po kolejne. Mam już upatrzonych kilka modeli, tylko nie wiem, na które się zdecyduję. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to znowu w przypadku tych butów okazało się, że najbardziej pasuje mi rozmiar 38,5, także znowu 38,5, a nie 39. I coś, o czym jeszcze muszę Wam powiedzieć, to to, że należy zwrócić uwagę na to, żeby naprawdę dbać, uważać na te buty, ponieważ ja w związku z tym, że w nich tańczyłam, chyba dlatego to się stało, pobrudziłam je sobie czymś czarnym. Nie wiem, czy to będzie widać na zbliżeniu, w tym miejscu tutaj. Użyłam swojej magicznej gąbki do tego, żeby to zmyć, ale tak średnio mi to wyszło. Także nie wiem, jak się tego pozbyć. Jeśli macie jakieś triki na to, żeby wyczyścić te buty, to dajcie znać. Chociaż z drugiej strony, wiecie, tylko ja o tym wiem i teraz bo Wam powiedziałam, ale tak naprawdę ta plama się nie rzuca w oczy. Z drugiej strony, w momencie, kiedy płacicie za buty, już Wam mówię ile, 3615 zł, to chciałybyście jednak, żeby one jak najdłużej były nieskazitelne. A tutaj się okazuje, że niestety tak nie jest. I jeszcze muszę Wam coś powiedzieć, że w dniu, w którym robiłam zakupy właśnie w butiku, otrzymałam prezent właśnie dlatego, że ta marka pojawiła się dopiero w Polsce i to było dla mnie takie miłe zaskoczenie. I może pokażę Wam ten prezent, ponieważ jest naprawdę wart tego, żeby o nim wspomnieć. Także taka torebka. I pierwszą rzeczą, którą dostałam, która była w tej torebce, jest obrazek tych, chciałam powiedzieć wspaniałych, ale ciżemek, ja na to mówię ciżemek Manolo Blahnika z jego tutaj autografem i muszę Wam powiedzieć, że te buty są ohydne, a wyobraźcie sobie, to znaczy moim zdaniem są ohydne, wyobraźcie sobie, że je można kupić. One są dostępne w stałej sprzedaży, na Moliera również.
ale muszę Wam powiedzieć, że ja sobie bym ich w życiu nie kupiła, chociaż z drugiej strony mówiłam, że wcześniej, że w życiu bym też nie kupiła modelu Hangisi, a to się okazało, że kupiłam, także tak to właśnie wygląda. Ale możecie kupić i z tego co wiem, to Manolo Blahnik, te jego buty są między innymi dlatego tak wygodne, że ponoć jest tak, że każdy model, jaki zanim trafi do sprzedaży, Manolo produkuje również jeden egzemplarz dla siebie i w nich chodzi. Sprawdza, czy są one po prostu wygodne. Nie wiem, może to jest tajemnica sukcesu Manolo, oprócz oczywiście seksu w wielkim mieście. Także to, kontynuując wątek, była pierwsza rzecz, która znajdowała się w tej torebce, a drugą była bransoletka z kolekcji powstałej we współpracy z Krookiem, w sensie Moliera 2 we współpracy z Krookiem. I to jest, słuchajcie, bransoletka, ja na początku myślałam, że to jest naszyjnik i tak też Wam powiedziałam na snapie, pokryty 14-karatowym złotem, z takim detalem w postaci właśnie szpilki, także uważam, że pomysł trafiony w 100%. Łańcuszek tej bransoletki jest bardzo, bardzo delikatny, nosiłam ją już i sprawdza się świetnie i z tego co widziałam, to jest taka edycja limitowana, tutaj też został dodany jakby certyfikat dotyczący tego produktu i jego oryginalności. Można kupić teraz tę bransoletkę, słuchajcie, na stronie Moliera 2, chyba tylko i wyłącznie właśnie tam i ona kosztuje 300 zł. Także jeśli Wam się podobają takie gadżety, jeśli uwielbiacie szpilki, to zachęcam do przyjrzenia się właśnie tej bransoletce. Także tak to wyglądało, jeśli chodzi o moje zakupy Manolo Blahnika. A teraz pozwólcie, że przejdę do omawiania ostatnich szpilek w dzisiejszym filmie. Szpilek najdroższych, a zarazem najdroższych butów z całej mojej kolekcji, jaką posiadam. I mam tutaj na myśli buty marki Christian Louboutin. I to jest taki model, który myślę, że nie jest jakiś super popularny, są popularniejsze. Natomiast ja się w nich zakochałam niemal od razu. Pokażę Wam może najpierw opakowanie. Brązowe z napisem. W środku znajdowały się dwa woreczki na dwa buty w kolorze czerwonym. I moje przepiękne, wystrzałowe szpilki o nazwie Escarpik. Taka jest nazwa tego modelu. I znowu są to buty w czarnym kolorze, proszę bardzo. Z tymi bardzo charakterystycznymi dla Louboutin podeszwami czerwonymi, jeszcze niezużytymi, ale to się za chwilę zmieni. Może pokażę z bliska. I są to buty zamszowe, taki zamsz i welur zarazem, w kolorze czarnym, z ćwiekami dwukolorowymi, jasno i ciemno szarymi. Także są one bardzo, bardzo drapieżne, tak bym powiedziała. I są to buty na wyjątkowe okazje, przede wszystkim do noszenia porą wieczorową. Taki był zamysł w momencie, kiedy je kupowałam. To są buty w rozmiarze 39 i one mają wysokość 11 cm. Taka jest wysokość obcasa. Wspominałam o tym, że jeszcze ich nie nosiłam, także ta podeszwa wygląda jeszcze bardzo dobrze, ale wystarczy, że raz je założę i wyjdę w nich na zewnątrz i już będzie wyglądać tragicznie. Niestety taka jest wada tych butów. Nawet kiedy mierzyłam je w sklepie, pani kazała mi uważać, żebym po prostu nie chodziła w nich po posadzce, tylko po dywanie, po to, żeby ich nie zniszczyć. I tutaj jeszcze taka mała ciekawostka, że ja je kupiłam w butiku Moliera 2, a później poszłam z nimi na kolejne zakupy tego samego dnia do butiku Plac Trzech Krzyży i tam jedna z pań pracujących, jak tylko zobaczyła ten model, powiedziała: o, gratuluję Pani wyboru, wybrała Pani bardzo wygodne szpilki, bo ja wiem i Wy pewnie też, że nie wszystkie szpilki niestety Louboutin są bardzo wygodne, ale ja akurat wybrałam takie, które są, także jestem niesamowicie zadowolona ze swojego wyboru. Tutaj mam w razie, gdyby mi jeszcze te ćwieki wypadły, dwa woreczki, po jednym chyba do każdego buta, z zapasem właśnie tych ćwieków, także widzę, że marka o wszystkim pomyślała. I co? Myślę, że niebawem te buty założę pierwszy raz i wtedy też pokażę Wam pewnie na snapie, jak się prezentuje podeszwa. Cena tych butów to 3915 zł i cały czas można je kupić.
Dobrze, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Omówiłam dla Was i pokazałam Wam aż 13 par butów, także jestem święcie przekonana, że film będzie bardzo, bardzo długi, ale jednocześnie mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, które buty spodobały Wam się najbardziej, a które najmniej. Ja ze swojej strony mogę dodać tylko tyle, że zamierzam w najbliższym czasie kupić kolejne buty. Jeśli ten film przypadnie Wam do gustu, to będę robić kolejne haule, ale na przykład bardzo zależało mi na tym, żeby kupić buty Sophie Webster z motylami, takie bardzo charakterystyczne, ale nie było mojego rozmiaru. W ogóle widzę, że w Polsce jest duży problem z rozmiarami butów luksusowych marek. Pewnie wynika to z tego, że klientek jest mało takich, które kupują takie buty, także jestem zmuszona i będę zmuszona, żeby zamawiać je za granicą. Natomiast bardzo chciałabym też kupić i przetestować buty marki Louis Vuitton. Chciałabym kupić Dzień Vito Rossi, tutaj sobie właśnie wypisałam. Bardzo chciałabym kupić również baleriny Charlotte Olympii. Niestety nie ma ich w Polsce, ale jeśli Wy znacie jakieś świetne jakościowo marki, najlepiej luksusowe butów, godne polecenia, które macie, testowałyście albo uwielbiacie, to dajcie mi też znać proszę w komentarzach. Ja na pewno chciałabym kupić jeszcze szpilki w takim jasno-beżowym kolorze, ponieważ nie mam żadnych, i nowe szpilki w kolorze czerwonym, ponieważ mam czerwone szpilki Prady, tak, diabeł ubiera się u Prady, ale mam już je kilka lat, znudziły mi się i są trochę wysłużone, także chciałabym je zamienić na inny model, także będę ich teraz szukać. Póki co gorąco Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie dokładną listę wszystkich butów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, razem z nazwami, rozmiarami, cenami i linkami do sklepów, w których można je kupić, a także butów podobnych do nich. Linki do wpisów na temat tych butów, ponieważ ja zrobiłam jeszcze wpis na temat tych wszystkich butów, gdzie zamieściłam obrazki butów podobnych do nich, także gorąco Was zachęcam do lektury mojego wpisu. Jak zwykle w opisie pod filmem znajdziecie również listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, z linkami do sklepów, w których można je kupić, rzeczy, które miałam dzisiaj na sobie, także całe kompendium wiedzy właśnie w opisie pod filmem. Tymczasem gorąco się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.